Wszystko na tych samych. Wszystko na tych samych rozwiązaniach i to jest piękne w muzyce. Bardzo serdecznie witamy na kanale Custom Guitar Tones. Ekipa silna, Piotr, Mikołaj, Jaro. Jaro nie widać, ale słychać. Jak zwykle dzień dobry z zaświatu. Tak jest i te zaświaty tutaj robią najlepszą robotę. Co dziś? Dzisiaj pokazujemy Wam capture'y. Kapczury. Czyli ujęcia brzmieniowe wzmacniaczy, mówiąc po naszemu. I będzie to nasz rodzynek. Najnowsze dziecko, które ma już prawie 100 lat, a tak naprawdę to nie 100, tylko 60 kilka. Wzmacniacz 56 roku. Rany boskie. To jest już 60-latek. 60-latek. Oryginalny Fender o schemacie 5, F2A. 5F2A, zwany potocznie Princetonem na Cześć uczelni. cześć uczelni. Piękne kombo, oryginalne, starutkie, fenomenalnie brzmiące, drewniana obudowa, tweedowy Tolex, lakierowany nitro, oryginalne transformatory, oryginalne potencjometry. Co się dało? Głośnik przede wszystkim. 8-calowy Jensen, robiony jeszcze w Chicago. Tak jest. I to wszystko dzisiaj Wam pokażemy w formie ujęć brzmieniowych, zwanych potocznie capture'ami. Kapczerami. Od czego zaczniemy, kierowniku? Już. Pokazujemy na Tonexa, bo gdzieś ten Tonex tak naprawdę najlepiej oddał ten wzmacniacz, bo algorytm IK najprecyzyjniej umie też oddawać nietypowe zachowanie wzmacniaczy typu zapychanie się, pierdzenie i tak dalej, coś co jest cechą charakterystyczną tweedów. Ja akurat bardzo to lubię, tata tego nie lubił, ale robiąc capture'y trochę się do tego przekonał. Polubił trochę. Bo jest to bardzo charakterystyczny sound. Szybką wolą spoilera chodzi o coś takiego, między innymi na barwie Max. To włącz mnie, to zobaczysz, dopiero będzie. Czyli piec zamienia się, mówiąc wprost, w fuza. Fuza. Nostrat ma mniejszy sygnał, to rzeczywiście Tak gdzieś to jest. gorzej było. Natomiast można też opowiedzieć o samej filozofii. Oczywiście używamy prywatnego stołu taty 16:8 API z equalizerami 550A. Taty ulubiony sound, najczystsza klasa A, preampy, które sprawiają, że brzmienie mikrofonów jest bardzo na twarzy, bardzo blisko, selektywne, klarowne, przede wszystkim szybkie, precyzyjne, nie jest gdzieś zamulone pod kocem u sąsiada. I mikrofony, no akurat tutaj nie oszczędzaliśmy nawet złotówki. No nie dało się, nie? Bo że rzeczywiście capture'ować te wzmacniacze z tych lat można tylko w jeden sposób. Neumann U67, oryginalny z 60 któregoś tam roku, końcówki lat 60. Mikrofon warty tyle, co nie jeden samochód. Do tego dołożyliśmy AEA R92, naszą ulubioną wstęgę do gitar i powstał niesamowity sound. W przypadku tweedów pomijamy mikrofon dynamiczny. Ja o to bardzo prosiłem, ponieważ z moich eksperymentów i doświadczenia wynika, że mikrofon, który przenosi taką górę i takie chrupanie przy wzmacniaczu, który już przez głośnik Alnico bądź w ogóle przez taką konstrukcję tą górę posiada w bardzo dużej ilości, no to jest bez sensu. Gdzieś nawarstwiają się częstotliwości, które i tak się później wycina i sprawiają, że gitara brzmi cienko. Tak, tak żagowato. Rzeczywiście dynamik tutaj zupełnie nie robił nic dobrego, dlatego zdecydowaliśmy się go pominąć. Dokładnie. Ale ten U67 Koniec świata. to jest król wszystkich królów, to jest wielkomembranowy pojemnościowy mikrofon, do którego chyba śpiewali wszyscy. Beatlesi, Queen, większość muzyki z tamtego okresu to jest mikrofon Neumann U67. No i ale gitary Beatlesów też. Też, no tak, no bo oni byli akurat, ich było stać. Ich było stać. I Abbey Road było kilkanaście sztuk. Ale też wtedy nie był tak drogi. Podejrzewam. Ten mikrofon jest integralną częścią tego brzmienia zdecydowanie. Jak włączyliśmy to, żeśmy się tak spocili ze szczęścia, Tak, bo od razu światło przygasło, dym wyjechał z podłogi. tak.
No i co? I co teraz? Pokażemy Wam dzisiaj, zrobimy taki szybki przegląd wszystkich barw w różnych ustawieniach. Na stracie i Les Paulu. Tak jest. Mieliśmy do wyboru tylko dwie gałki, bo ten wzmacniacz ma tylko dwie gałki. Głośność i ton. W filmie opowiadającym o tym wzmacniaczu opowiadaliśmy głównie Mikołaj o historii i o brzmieniu, konstrukcji i skąd się te pewne niuanse biorą. Dzisiaj już w capturach pokażemy Wam te różnice i Mikołaj opowie właśnie z czego wynikają i dlaczego ton nie jest tylko zwykłą barwą tonu. Macie teraz od nas ekran komputera, widzicie go, nasze profile są załadowane, jest ich 10, co jak na dwugałkowy wzmacniacz i tak jest sporą ilością, ale już tłumaczę, co my tutaj mamy. Chcieliśmy jak najlepiej Wam przekazać cały zakres możliwości tego wzmacniacza, bo mimo, że dwie gałki to mało, to w nich się zawiera cała tak naprawdę historia brzmienia tego pieca. Volume ton. Dla Volume przypomnienia. ton. Teraz tak, mamy barwę Clean, Crunch, High Gain, Super High Gain, w skrócie SHI i Max. Clean to gałka jest gdzieś w okolicach, zakres jest od 1 do 12, to Clean to jest gdzieś 5-6, Crunch gdzieś 7-8, High Gain na 10, Super High Gain mniej więcej na 11 i Max na 12, gałka na Maxa w prawo. Nie zjeżdżaliśmy niżej niż 5, ponieważ ten wzmacniacz ma tak słaby stopień wzmocnienia na preampie, że tak naprawdę do gałki na 5 volum w ogóle nie gra praktycznie. Gra bardzo cicho, że można spokojnie w domu ćwiczyć i sąsiedzi nie zjedzą nikogo. No ale w przypadku capturów my potrzebujemy konkretny sygnał ze wzmacniacza, więc clean to jest dopiero 5 i bright i normal. Normal to potencjometr tonu jest na 6, a bright jest na 9,5. Przez co mamy też zwiększony tam zakres właśnie gainu, bo gałka ton jest tak umieszczona w schemacie, że ona też wpływa na gain i dodaje trochę góry. Więc brighty są jaśniejsze i mają więcej gainu, normale są cieplejsze, mają mniej gainu, więc każdy znajdzie coś dla siebie. W przypadku maxów to ten ton bardzo mało już robi, bo to bardzo pierdzi, ale zrobiliśmy też obydwie, żeby nie było. I mi się wydaje, że możemy spokojnie zacząć od barwy typu Clean Bright. Mamy piękną gitarę Nicka Hubera. Jest to oczywiście własna interpretacja tego lutnika, odpowiedź na 59 Gibsona Les Paula. Zacznę może od pick-upu neckowego. Bardzo ciepły, nosowy ton. Dwa przetworniki. Świetne jest to, że ciągle ten ton ma balans, nie? Że jest taki, że nie masz wrażenia, że jest albo że buczy, albo że u góry w tej górze jakoś tam trzeszczy za bardzo, czy jadowity jest. Jest to ton bardzo ciepły, przystępny i pick-up bridge'owy. I już go bierze. To jest coś, co... I od siły uderzenia kostki leciutko jest czysty. To samo na stracie. I prawie tak. Ciemniejszy sygnał. Bardzo stylowy sound. Tak, absolutnie. Zresztą w ogóle capture brzmi bardzo dobrze, oddając ten wzmacniacz jakby w realu, nie? Co mamy dalej? Dalej barwa normal to będzie podobna, tylko mniej gainu i ciemniej. To samo tyczy się crunchy, że normalna ma mniej gainu, jest ciemniejsza, bright jaśniej i więcej gainu.
Bardzo fajnie. Kolejna mańka to jest Bright High Gain. O, też bardzo ładnie. Tak samo Zobacz ten dół, nie? Cały czas. na stracie w ogóle od razu jest Keith Richards. Ja- Świetnie, świetnie słychać różnicę Les Paul No. Strat. W ogóle tutaj trzeba od razu zaznaczyć coś, o czym też mówiliśmy w filmie o samym Princetonie. Wytłumaczcie, może ktoś to, nie wiem, zrozumie czy coś, bo to jest dla nas bardzo śmieszne zjawisko. To jest 8-calowy głośnik i wy słyszycie ten dół, który zjeżdża do, nie wiem, 50-60 No tak, Hz. no, my to nawet słyszeliśmy z Capture w warunkach studyjnych. Ja to będę słyszał. Barwa Patrz. typu crunch normal, na nekowym, nisko. Przecież to jest koniec świata. No na stracie mniej. Tak. W ogóle i teraz tak, my chcieliśmy zachować naszą standardową zasadę, że my oddajemy wam profile wzmacniacza dokładnie tak, jak on brzmi. Dlatego my w ogóle w takich capturach tego typu, wzmacniaczy typu tweet, które wszystkie to mają, jakie tylko sprawdzaliśmy, dokładnie tak się zachowują, że trochę buczą mimo małej konstrukcji. Nie ścinamy tego, ponieważ to jest pewnego rodzaju urok interakcji z tym wzmacniaczem. Gdybyśmy ścięli ten dół, to grający nie miałby tak dużego poczucia artykulacji, jakie ma przy tym dole. Bo mimo tego, że można go sobie później w miksie ściąć, to jednak to jest kawałek części tego No, brzmienia. to oczywiście. Poza tym my oczywiście eksperymentując próbowaliśmy ciąć ten dół jakby już na mikserze w oparciu o znakomite korektory API. I może i dołu nie było tego buczącego, Ale tracił ale urok. tracił tożsamość. W ogóle to już nie był ten wzmacniacz. To już była jakaś replika, podróba i tak dalej. Cyfrowy multi-effect. Ten wzmacniacz tak gra. My sami możecie w momencie używania tych próbek, możecie sobie ten depth, akurat ten najniższy dół, lekko zabrać. Nie musicie, bo na przykład w Stratocasterze to w ogóle nie przeszkadza. W Les Paulach, też szczególnie tych, które grają nisko, może być go za dużo, ale może. Wcale nie jest powiedziane, że będzie, natomiast to jest tożsamość tego brzmienia i bez pełnego pasma, tak zwany okrojony, niby już pod kątem, nie wiem, nawet nagrywania, ten wzmacniacz tracił w ogóle to, co w nim było najlepsze, więc my szliśmy szeroko, nie grzebaliśmy ani w górnych częstotliwościach, ani w dolnych częstotliwościach. To jest tylko i wyłącznie to, co sam wzmacniacz przenosi. No my bardzo chcieliśmy oddać coś, na co ludzie mówią po prostu The Tweet Sound, nie? Teraz mamy barwę Super High Gain, czyli wzmacniacz jest prawie na maksa. To jest blisko grania tam tych wszystkich country. I też ogólnie tych takich pierdzących klimatów. Les Paul jeszcze więcej gainu pokaże. Tak, ale mi się to podobało. Nie? No i dobra, wsadźmy kij w mrowisko, od razu max. Zapycha się jak fus.
Robi. W ogóle pasuje do każdej gitary. Jeszcze chcielibyśmy bardzo podziękować naszemu przyjacielowi Maćkowi za udostępnienie nam tych gitar na dzisiejszy program. Tak jest. Niestety nie jest mój. To jest dla mnie bardzo trudne, że trzymam custom shopa i to jeszcze limited edition, który nie jest mój. Tą gitarę możecie u Maćka kupić. To jest akurat ciekawy Strat 62-63. Gitara bardzo ładna, fajnie brzmi. Kiedyś będzie go stać. Kiedyś będzie tak. I to się mówi. To się mówi. My ze swojej strony bardzo dziękujemy za czas z nami poświęcony tu wspólnie. Mamy nadzieję, że w pewnym sensie Was te brzmienia zainspirują i też będziemy mogli stać się wspólnie użytkownikami tych barw. Teraz Mikołaj powie to, co zawsze kończy naszą prezentację. Ja ze swojej strony i myślę, że ze strony wielkiego nieobecnego Jaro Wam już bardzo dziękuję. Ja tu jestem. A jest. To teraz Mikołaj. Trzeba zacząć od bardzo krzywego benda, żeby było trochę śmiesznie, trochę komizmu. Mam nadzieję, że przyciągnąłem Waszą uwagę. Capture'y oczywiście możecie znaleźć na naszej stronie Custom Guitar Tones i gorąco Was zachęcamy do odwiedzenia naszego TikToka, Instagrama, oglądania naszych shortsów bądź Facebooka, gdzie wrzucamy bardzo dużo fajnych gitarowych treści i do pochylenia się nad tymi profilami, no, które ewidentnie przekazują ten wzmacniacz w pełnej jego okazałości, a to jest historia muzyki i nie da się tego podważyć. Na pewno, jeżeli ktoś jest fanem tego typu brzmienia, no to już dalej szukać nie będzie. Dokładnie. Także bardzo gorąco zapraszamy Polecamy i zapraszamy. i pozostańmy w obfitości.